Zanim miód powstanie, musi powstać do niego opakowanie. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie te opakowania powstają, tak? Tak, to opakowania też były potrzebą chwili. Jak ojciec zaczynał produkcję w ogóle miodów pitnych, no, standard był taka butelka, gąsiorek tak zwany, czyli szklana, prosta, bombka taka. Ale potem przyszedł pomysł, właśnie potrzeba taka na zrobienie czegoś, co dzisiaj nazywamy produktem premium. Wtedy to się może tak nie nazywało. Mój ojciec, podejrzewam, że nawet nie wiedział, że taki produkt premium można zrobić. Była butelka ceramiczna. Też była to droga przez mękę, to nie było tak, że tak o już mamy butelkę ceramiczną. Najpierw kupiliśmy butelki ceramiczne, okazało się, że one się nie nadają do przetrzymywania płynów, bo ciekną. Potem była kupiona technologia cała ceramiki. Także tak jak firma istnieje od 91, tak gdzieś od końcówki 92, 93 roku produkujemy też opakowania ceramiczne. I robi to twój brat, tak? Od początku do końca. Tak, tutaj już Bartek się tym zajął, on jakby przejął trochę technologię od ojca, nauczył się tej ceramiki, trochę poczytał więcej, trochę pojeździł po świecie, trochę języka zasięgnął, trochę zmodernizował tą produkcję, natomiast generalnie on jest odpowiedzialny za tą ceramikę. O ceramice nie mam za bardzo pojęcia, ale to za nami to nie wyglądają jak butelki. Co to jest? To są formy do produkcji butelek. To są tak zwane formy lane, czyli formy gipsowe, w które się zalewa masę ceramiczną. To trafia potem do pieca, tak? Czy jeszcze nie? Jak się wyciągnie butelkę, to trafia taka butelka wyciągnięta z tej formy gipsowej, trafia do pieca. Jak wyschnie, jak jest wyczyszczona, wypalana, potem jest na 800 stopni Celsjusza i po wypaleniu szkliwiona na odpowiednie kolory, zależnie od tego, jakie tam zapotrzebowanie na butelki jest, i wypalana na drugi wypał, czyli 1250 stopni. Czyli 2 razy trafia do pieca. 2 razy trafia do pieca, to jest niestety taki wymóg. Pierwsze, żeby w ogóle ta butelka się nie rozpuściła w szkliwach, a drugi, żeby te szkliwa stały się szkliwami, czyli zeszkliły się na tej butelce i spowodowały, że butelka nie będzie przeciekać, przesiąkać. A takie dodawanie jakichś kolorów, to nie przedostaje się potem nic do miodu z takiej kamionki? Przede wszystkim te szkliwa mają atesty higieniczne, czyli nie emitują nic z siebie. To są szkliwa bezpieczne, przeznaczone do kontaktu z żywnością. I malujecie również ręcznie, czy do tego jest jakaś maszyna? Znaczy to są zanurzane w szkliwie, w jakimś tam pojemniku. Nie, ale chodzi mi, to jest później, bo jest na przykład lipiec w takiej ładnej kamionce powstaje i potem jest oczywiście ten napis lipiec, ładna etykieta, to jak to przebiega? To jest kalkomania. To już nie jest ręczne malowanie, to jest kalkomania. Naklejana jest na butelkę i wypalana w piecu raz jeszcze. Wtedy ona się wtapia w szkliwo. I tak już zostaje. To już można tam w zmywarce myć, można skrobać, można różne rzeczy, ona jest już trwała. Taką butelkę do zmywarki mogę. Tak, można do zmywarki, tam się z nią nic nie dzieje. No.
pytanie, o czym oni rozmawiali, tak? Jakie są plany na najbliższe miesiące dla pasieki Jaros? No wiadomo, w tym roku mamy fajną rocznicę taką dla naszego kraju, jest stulecie odzyskania niepodległości, więc na pewno będzie gdzieś pod koniec wakacji wypuścimy specjalny miód pitny na stulecie odzyskania niepodległości. Zdradzisz, jaki to będzie? Czy to jest jeszcze sekret? To jest jeszcze sekret, to jest jeszcze Czy jeszcze nie wiesz, tajemnica. czy on wyjdzie, ten miód? Wyjdzie na pewno, jest już przygotowany, natomiast jeszcze nie chciałbym tak galopować trochę przed koniem, więc to jest na razie taki rąbek tajemnicy. Trzeba śledzić nasz facebookowy profil. Albo stronę Kings of Meat. Albo stronę Kings of Meat, tak jest, tam się pojawi, jaki to miód będzie. Czyli to już ten rok, tak? To już ten rok, tak. Natomiast w dalszej perspektywie nie zasypiam gruszek w popiele i zawsze coś robię. Zawsze jest gdzieś takie jakby laboratoryjne albo półprzemysłowe partie miodów pitnych, które gdzieś tam najpierw wdrożyłem w laboratorium, potem wdrożyłem w takiej półprzemysłowej skali, czyli gdzieś tam 100, 200, 300 litrów. I takie laboratorium gdzieś tam jest pochowane i te miody co jakiś czas są wypuszczane na różne uroczystości, więc takie. Natomiast na razie przynajmniej nie planuję zmieniać z asortymentu nic, więc tutaj jesteśmy konstans, jeżeli chodzi o asortyment miodowy i tutaj... Planujecie jakoś zwiększyć produkcję? Najbliższe lata? Znaczy, generalnie jest tak, że doszliśmy do takiego poziomu, że jakby zwiększenie produkcji, jeszcze trochę możemy zwiększyć. Natomiast generalnie potem wiadomo, że zwiększenie ilości produkowanych miodów może się wiązać, a najczęściej się wiąże ze spadkiem jakości. I tego chcielibyśmy uniknąć. W związku z tym jakiś tam margines bezpieczeństwa sobie zostawiamy i staramy się to robić jak najlepiej, co właśnie nie idzie w parze z tym, żeby jak najwięcej. Slow food. Slow food. Slow food, zdecydowanie Dokładnie. slow food. Znajdujemy się w takim trochę pokoju degustacyjnym, tak? Tak jest. Tu też znajduje się sklep. Czy każdy może tu przyjechać? Z ulicy może się zatrzymać, ktoś Was odwiedzić, czy jak to wygląda? Generalnie tak, to my jesteśmy otwarci. Jeżeli pracujemy, jeżeli mamy czas, to chętnie każdego przyjmiemy. Generalnie lepiej pewno się umówić, tak? Pewnie lepiej się umówić, zadzwonić chociażby dzień wcześniej, tak? Potwierdzić, że się będzie, że będzie się chciało Żebyś w piżamie nie chodził, bo... zwiedzić zakład, czy podegustować miodów pitnych, ale generalnie jak pracujemy, mamy czas tutaj, żeby kogoś przyjąć, to bardzo chętnie, nie robimy oporów jakby. Zapraszamy, jeżeli ktoś by chciał. Tak jest, jeżeli ktoś chce, to jesteśmy otwarci. Ostatnie pytanie, które nurtuje wielu miodosytników. Sycić czy nie sycić? Trudne pytanie, bardzo trudne. Odpowiedź pewno jest niejednoznaczna. Odpowiedź jest niejednoznaczna. Ja w związku z tym, że jestem zawodowym miodosytnikiem i pisałem pracę magisterską z miodów pitnych i oprócz tego, że porównywałem fermentację za pomocą drożdży i bakterii, to jeszcze porównywałem fermentację, jak to wygląda, miody sycone i niesycone. I fermentowałem je zarówno za pomocą bakterii, za pomocą drożdży i tak dalej. I powiem tak, współcześnie nie ma takiej potrzeby, żeby sycić miody. Nie ma. Sycenie wzięło się z tego, że najczęściej kiedyś, w dawnych czasach, do miodu pitnego stosowano miody pszczele te z odsklepień, z woskiem, z larwami, zanieczyszczone bardzo. W związku z tym musieli je wygotować, żeby je wysterylizować, wypasteryzować, tak, żeby tam się nic, to białka nie psuły i z tymi szumowinami się odbierało. Natomiast dzisiaj stosujemy stosunkowo czyste miody. Więc to gotowanie jest procesem bardzo energochłonnym. Kosztuje dużo czasu, dużo energii, chociażby do tego, żeby ten miód dogrzać, zagotować, a potem go ostudzić do tej temperatury, w której drożdże nie zginą. W związku z tym ja osobiście nie sycę miodów. Przez to zachowują też większe walory zdrowotne? Przez to zachowują większe trochę walory zdrowotne, natomiast trochę więcej aromatów zostaje w nich. Wiadomo, nie ulatują z parą wodną, nie uciekają. Natomiast wiem, że jest w Polsce taki nurt, że tam nie sycić albo sycić, jakieś ideologie są do tego dopisywane. Generalnie ja bym nie dopisywał do tego ideologii. Historia po prostu. Jest jakaś historia, jest... No po
prostu z miodu pitnego trzeba mieć zabawę, trzeba mieć Fantazję, trzeba mieć fantazję. Dokładnie, łańską, taką polską. Polską, dokładnie. Dlatego Polacy robią takie świetne miody. Miało być ostatnie pytanie, ale poruszyłeś ten temat twojej pracy magisterskiej. Wspomniałeś, że miód pitny na bazie nie drożdży, a bakterii. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Jest taka bakteria, która się nazywa Pseudomonas mobilis. To jest bakteria, którą wyizolowano w Ameryce Południowej. Indianie robili z tego jakieś tam swoje napoje alkoholowe. I ona bardzo fajnie się nadaje do produkcji miodów pitnych, tylko że maksymalnie 10-11%, jeżeli chodzi o alkohol. Wyżej nie odfermentowuje. Nie zmienia smaku miodu pitnego. Przede wszystkim jak się zrobi brzeczkę, to potem miód pitny smakuje tak samo jak ta brzeczka. Tak? Drożdże dają jednak te aromaty, te bukiety, wzbogacają w jakiś sposób. Natomiast bakteria jest takim bardzo jakby, no nie powiem, że płytkie robi te miody pitne, ale takie bez takiej fantazji. Ale bez ta takiego słodycz polotu. zanika trochę, no bo coś muszą... Słodycz zanika, bo one fermentują, tak wiadomo, cukry Smak zużywają, zostaje, cukry słodycz zużywają, zanika. tak. Rozumiem. Ale dziękuję Ci uprzejmie, że nas tu również dziękuję. podjąłeś. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie, jeżeli chcecie odwiedzić Pasiekę Jaros. Na stronie internetowej na pewno można znaleźć Jest, bezpośredni kontakt, żeby się umówić. Zachęcamy również do degustacji tych wyśmienitych miodów. I piszcie, jakie są Wasze opinie, jeżeli mieliście styczność już z tymi miodami od Jarosów. Pozdrawiamy, Kings of Mead. Do zobaczenia. Dzięki. Dźwiękowiec jest. Kamery są. Statywy, laptop, wszystko jest. Wszystko ok? Da Ci coś do picia tu może? No spoko Maty, ale za ten hajs z YouTube'a mógłbyś następnym razem jakieś trochę lepszą miejscówkę. nie, dogadamy się, dobra. Dobra, jedziemy. Matej! Ale posłuchaj, ważna sprawa. No, Widziałeś Krzycha? o kurczę. No. Halo chłopaki! Chłopaki! Może tak już mi się chce, chłopaki! Ostatni raz w ekonomicznym jadę.